No i tutaj, no dobra, teraz jest czas. Możecie się śmiać, możecie rechotać ze mnie. Słuchajcie, to jest rozsada mojej fasolki żółtej. Nie jest nie wiadomo jaki, jak to się mówi, dupki nie urywa, ale jest zdrowy i od czasu mojego pikowania podrósł. Tutaj moje podwyższone grządki. W tych rośnie marchewka, pietruszka korzeniowa, bokiem cebula. Tutaj różne rodzaje cebuli. Ach, tu jeszcze jest czosnek w tej ostatniej komorze. Zobaczcie jak fajna ziemia, jaka spulchniona, czarna, nawilżona, bo pada u nas niemiłosiernie od kilku dni. I cały ten kolejny tydzień będzie padać znowu. Więc wody pod dostatkiem, a nawet za dużo. Wyplewiłam wczoraj te właśnie podwyższone grządki. Prezentują się mega. Dużo lepiej się plewi takie grządki niż normalnie w polu, jak macie coś posadzone. Aczkolwiek miałam kilka chwastów, zaraz Wam pokażę, które były większe w ogóle od moich plonów warzywnych, od marchewki, i musiałam ciągnąć je od korzenia. Korzeń był bardzo długi. Zaraz Wam pokażę, jakie niemiłosierne urosły. Patrzcie, jakie tam były chwasty. Liść i taki długi korzeń. A wiedzieliście, jaka marchew malutka, jakie w ogóle tam warzywka jeszcze malutkie? A jakie to zdążyło wyrosnąć, na jakich gabarytach. To wszystko wykopałam właśnie z tych grządek. Chwasty niemiłosierne. Tą grządkę, która jeszcze jest pusta, przygotowaliśmy z myślą o naszych ogóreczkach. O takich, wiecie, ogóreczkach polnych, które sadzicie w polu. Bo jeżeli oglądaliście mój wcześniejszy film, na który serdecznie zapraszam, moje porażki ogrodnicze, to niestety dowiecie się, że nie wyszły mi ogórki w zeszłym sezonie, ze względu na pogodę pewnie. I chcemy je troszeczkę osłonić. Będą właśnie w takich podwyższonych grządkach i będą osłonięte prawdopodobnie folią przez cały czas. Tutaj obok już jest zafoliowane, nad tym ostatnio pracowaliśmy, mini tunelik. 10 metrów długi. Poczekajcie, troszeczkę tą parę może zwalę i zobaczycie, co tam jest. Zobaczycie czy nie zobaczycie? Tam są kalafiory, brokuły i pekińska. Ach, i jeszcze w ostatniej komorze zwykła kapusta, czyli takie, wiecie, te okrągłe głowy, kamienna głowa między innymi, ta Savoy, fajne takie kapustki. No zobaczymy, czy wyjdzie, bo ja byłam z kalafiorów i z broku zadowolona w zeszłym roku. No ale niestety trzeba je osłaniać, później na to pójdzie siatka, zastąpi folię, mam na myśli, zastąpi folię siatka, żeby ochronić przed tymi paskudnymi larwami motyli. Tutaj te grządki, co Wam pokazywałam. I tutaj, słuchajcie, przygotujcie się na szok. Tu są moje truskawki. Gdzie są? Ach, może przypatrzycie troszeczkę, gdzie są. Bo słuchajcie, są w buszu totalnym. Tutaj to jest właśnie ten chwast, który Wam pokazywałam wcześniej, te wielkie liście i korzeń na 100 metrów. A tutaj, jako chwast, to jest żywokost. I ten żywokost, jak wiecie, ja będę używać na gnojówki, więc na pewno ten wykopany przy plewieniu żywokost pójdzie na gnojówkę. Więc to taki bonus z tego nieszczęścia. Ale totalnie mi zagłuszyło truskawki. To są moje truskawki, którym coś brakuje. Muszę już je zacząć plewić. To jest sprawa pilna i muszę je użyźnić fajną gnojówką. Zobaczcie, co się stało. Te truskawki oczywiście mam powiększone, bo bodajże miałam jeden rządek w zeszłym roku. W tym roku mam raz, dwa, trzy, cztery, 5. Ten rządek został oplewiony tydzień temu. I co, powiedzielibyście? A skąd? Wszystko zaczęło znowu zarastać. Zobaczcie, truskaweczka oplewione tydzień temu, no to zobaczcie, jaki to jest wzrost, jaka szybka faza rozwoju tego dziadostwa. I to musicie wykopać z korzeniem, bo bardzo szybko odrasta. No a truskaweczka taka. Było to przykryte słomą na cały sezon zimowy. I jak już tak wiecie, zaczęło
niby kalendarzowo się już zbliżać pod wiosnę, no to ściągnęliśmy tą słomę. I jak wybuchły te wszystkie w górę chwasty, to w ogóle zapomnieliśmy, gdzie są truskawki. Więc to jest sprawa pilna, nagląca, bo jak nie odkopię ich z tych wszystkich wyjadaczy, ich odżywczych składników chwastów, to zagłuszy mi totalnie truskawki. A fajnie się przyjęły, w zeszłą jesień je fajnie rozsadziłam, mam rozsady z tego mojego jednego rządka. Powiększyłam poletko. Szkoda by było to stracić, no ale to woła pomsta do nieba. No patrzcie się, jak rządki chwaściorów. Więc to na pewno musimy się pozbyć i jest to na liście spraw pilnych, bo jest totalnie zagłuszone. Żywokostu u mnie co niemiara. Choć tyle dobrze. O, tutaj mam kwiaty, łubin. Wysiane były z zeszłego roku od pani, od której kupiłam nasionka i już się bałam, że u mnie w ogóle nie wyjdzie, ale wybił w zeszłym roku, pokazał kwiaty, więc wszystko spoko. I został mi tutaj i rozrósł się pięknie, więc w tym roku jest nadzieja na jeszcze piękniejsze kwiaty. Tutaj jeszcze Wam pokażę. Ruszyliśmy z ziemniaczkami. Na tą chwilę jest tylko 4 rządki i tutaj reszta będzie przekopana i będą ziemniaczki różnej odmiany. Mamy tu powbijane i zaznaczone, żeby zobaczyć, które nam w ogóle urosną, które nam będą smakować, tak żebyśmy wiedzieli, które powtórzyć i w którą odmianę iść w przyszłym roku. I słuchajcie, teraz Wam pokażę, bo troszeczkę jestem zszokowana. Jak teraz z Wami rozmawiam, byłam otworzyć kaczki, wypuścić je. Patrzcie się, co znalazłam na wybiegu do kaczek. Wielkości piłeczki tenisa stołowego. Słuchajcie, cuda, prawdziwe cuda. To jest jajko. Znalazłam na wybiegu kaczym to jajko, normalnie takiej wielkości jak piłeczka. Właśnie mi przypomina piłeczkę tenisa stołowego. Jest to twarde, jest w skorupce, nie jest w jakiejś błonie. Cuda nad cudami. Widzieliście coś takiego? Dlaczego takie jajo? Pierwszy raz widzę takie jajo od kaczek. No raczej od kaczek. Kolory mi to przypomina, to jest ich. One zresztą mają woliery, są zagrodzone, tam by nic nie weszło innego. Szok. Aż się boję to rozbijać, co ja tam zastanę w środku. Tak Wam tylko chciałam pokazać, bo zaskoczyło mnie to akurat teraz, jak poszłam tam. Szok. Jeżeli chcecie zobaczyć, co u mnie w tunelu, to dlaczego nie? Zapraszam. W tunelu zawsze jest fajnie. To jest mój tunel na tą chwilę. Połowa maja praktycznie. I tutaj są wszystkie moje sadzonki, jakieś tam resztki po rozsadach. Taca do pikowań. Ogrzewanie oczywiście mamy na gaz. Słuchajcie, połowa maja i ja nadal muszę grzać tunel. To jest szok. Niestety, ale muszę. Jest tak strasznie zimno. Deszcz, nawet chyba deszcz ze śniegiem miałam w nocy. Nie jest za fajnie, słuchajcie. Mam nadzieję, że w Polsce tam trzymacie się lepiej z tą pogodą. I teraz tak. Ciągle rozsady, czyli takie zagracone troszeczkę tymi rozsadami. Poniekąd, bo no ja bym już w sumie mogła, zobaczcie. Przecież z grzanym tunelem mogłabym wskoczyć z pomidorami już. No nie mogę tego zrobić, bo mam tu, popatrzcie się, jak mam naskładane tych rozsad, które nie mogą iść w ziemię, bo pogoda na to nie pozwala. No nie mogą iść. I teraz tak, ogórki i szklarniowe, i takie gruntowe tutaj mam. Seler to w ogóle do wylotu. Nic z selera. To mam na myśli seler łodygowy, czyli liściowy. Tutaj jest cebulka, taka gigant niby ma z niej być. Tu resztki jeszcze czegoś. Co to jest w ogóle? Coś tu posadziłam takiego malutkiego. Tutaj mam jeszcze resztki sadzonek pekińskiej, bo była za mała do gruntu. Tu jeszcze dosiałam fasolkę Scarlet, taką grubą, szeroką. Resztki pelargonii.
I tutaj mam też te cebulki. Cebulki, por, to wszystko jest wysiane, no to już jest do wylotu. Tutaj mam cukinię, korżety, 2 sadzonki jeszcze korzeniowego, były takie marne, więc zostawiłam, żeby jakoś tam jeszcze sobie dorosły. Słuchajcie, z papryk to ja nic nie będę mieć, no. Co ja wam będę ściemniać? Z tych papryk to ja nic nie będę mieć, przecież to są jakieś udawacze. Z takimi sadzonkami to z czym do ludzi, one nie zdążą mi w ogóle zaowocować. Więc w tym roku ja chyba w ogóle nie będę sadzić papryk, bo nie ma sensu, chyba zrobię połowę tunelu w ogórach, znaczy połowę, mniejszą część, a reszta pójdzie w pomidory. Chyba tak zrobię, no bo działam na tym, co mam. A papryk to ja za bardzo nie mam, więc to jest bez sensu. Tutaj na półeczce mam buraczki. Zapytacie, co ona robi? Rozsady zrobiła. Kobieta oszalała. Słuchajcie, nie oszalałam, tylko uczę się na błędach i próbuję je naprawić. W zeszłym roku strasznie mi się rzuciły ślimaki i w ogóle tak jakoś słabo mi rosło w gruncie. Ziemia była bez sensu, nie przygotowana tak jak w tym roku. Więc w tym roku popracowaliśmy nad przygotowaniem naszej ziemi w grządkach na polu i postanowiliśmy robić rozsadę tych buraczków, żeby szybciej to ruszyło potem w glebie. I słuchajcie, nasz normalnie trzecie oko i nasz instynkt nas w ogóle nie pomylił, bo przy takiej pogodzie ja bym w ogóle nic nie wysadziła w pole i nadal się to kisi tutaj na rozsadach. Więc jakbym czekała ciągle na wysianie ziarenka buraka w pole, czekając na pogodę, to jeszcze bym w ogóle nie ruszyła z tematem. Więc w tym momencie sadzonki rosną, one się już proszą na pole. Ja myślę, że nie musiałyby być takie strasznie wielkie. Takie by może wystarczyły, żeby poszły już. Więc ziemia się tam przygotowuje obok ziemniaków i tam będą. Rozsiałam sobie mega wcześnie, mi się wydaje, ale tak jakoś czułam, że powinnam to zrobić już. Rozsiałam sobie dynię, niewiele, bo tylko ten rządek, a to reszta to jest żółta, wąska, mała cukinia. Mega pozytywne opinie słyszałam, że pyszota, więc też postanowiłam spróbować. I bardzo fajnie mi wyrosło akurat to, co mam przygotowane na cukinię. Powinno mi to oblecieć. Tutaj reszta kapust, takich wiecie, miernot jakiś pozostawiałam w razie W, żeby najwyżej nadsadzenia zrobić, jak coś nie wyjdzie. No i tutaj, no dobra, teraz jest czas, możecie się śmiać, możecie rechotać ze mnie. Słuchajcie, to jest rozsada mojej fasolki żółtej. Żeby nie było, tu jeszcze odkryję, to jest druga. Dobra, no. Naśmiejcie się, ile wlezie. W ogóle nie mam rozsady żółtej i w zeszłym roku mówiłam w porażkach, w moim filmie, jeszcze raz powtórzę, nagrałam filmik o porażkach ogrodniczych z zeszłego sezonu. Pojawia się temat, nie wyszła mi żółta fasolka. Po pierwsze, ślimaki zjadły, po drugie, pogoda i wiatr nie pozwalały na żółtej francuskiej fasolce, tej niskopiennej, w ogóle wyjść. Więc my sobie myślimy, będziemy cwansi, zrobimy sobie rozsady. No to właśnie tacy cwansi jesteśmy. Wyszły 2 rozsady. W tym roku nici z fasolki. W tym momencie to ja się nawet boję w pole wsadzać, bo jeszcze pomyślałabym, wrzucę w pole, cieplejsze miesiące, a nóż widelec. Kurczę, ja jestem cała w strachu, że to w ogóle nic nie da. Tutaj jest fasolka, też bardzo inna rzecz, bo nigdy nie robiłam rozsad z fasolki, jakiejkolwiek. Zawsze sobie sadziłam do gruntu, ale że tak byłam w tym rozpędzie wysiewów, postanowiłam sobie też posiać fasolkę Scarlet, długie, szerokie fasole na tyczkę, czyli takie długie rośliny plezące w górę i ona kwitnie bodajże na czerwono. Bardzo ją lubimy. Zrobiłam sobie rozsad, tu technicznie powinno być 40, powiedzmy parę nie wypaliło, ale te 35 ja myślę mam. Więc to też się prosi do gruntu. To wręcz mnie błaga. Daj mnie do gruntu. Więc to już musi wylecieć. Mój przepikowany seler, co był taki, wiecie, ala pożal się Panie Boże. Korzeniowy seler. Ale przepikowałam go i słuchajcie. No słuchajcie, nie jest nie wiadomo jaki. Jak to się mówi, dupki nie urywa, ale jest zdrowy i od czasu mojego pikowania podrósł, więc będę miała swoje rozsady w glebę. Też się prosi, a jakże. I tutaj takie cudo. Tu są petunie, te 3 kępy, a tutaj między nimi wsadziłam swoje czerwone pelargonie. Pamiętacie, siałam je chyba na szorcie, pokazywałam, jak je wysiewam.
Więc one urosły, ale dlaczego są takie pipi malutkie, to ja pojęcia nie mam. I wymyśliłam sobie, że w takiej dużej, czekajcie, zbliżenie zrobię. Duża brązowa donica. Mam takie dwie, tam jest w roku druga. Trzymam je na razie w tunelu. Plan był taki, że tu się pięknie zakwitnie, wręcz będzie burz kwiatowy i ja te dwie donice będę miała przed domem jako ozdoba. Dlaczego to nie rośnie? Pytajcie mnie, nie znam odpowiedzi. Oczywiście same naturalne rzeczy stosuję, podlewam naturalnymi, no ale wiecie, powinno to chyba podskoczyć, liście powinny się zwiększyć. Ja nie wiem, coś to słabo z nimi i ja nie wiem, czy będzie burz kwiatowy, czy jakaś porażka w doniczce przed domem za chwilę. No ale na razie je trzymam, daję szansę. Tutaj mam resztki sałaty, taki miks sałatowy, jak widzicie, u nas w różnych kolorach. W zeszłym roku też mi nie rosły słoneczniki, więc w tym roku posadziłam je na rozsadę. Ja wiem, taki dziwoląg, ale nie miałam wyjścia. Posadziłam je na rozsadę. Są to słoneczniki z Polski, czarno-białe. O, nawet tu leży łupka. Taki klasyczny czarno-biały słonecznik. I one są w kokosie posadzone. Tutaj mam szpinaczek. Jest to szpinaczek z ziaren polskich. Tutaj mam brukselkę i resztę kapust. To są takie, wiecie, co mi zostały po wysadzeniu w polu. Jakieś takie niedoróbki, maleństwa, dziwnie rozwinięte. Zostawiłam je ponownie właśnie. Dosadzę sobie, jeżeli tam coś w polu nie pójdzie albo padnie, to ja sobie jeszcze z takich słabiutkich dosadzę. I a nuż widelec. Tutaj mam rzodkiewkę, jest to druga tura. Pierwszą już zjedliśmy, schrupana jest. Rośnie kolejna, ma się świetnie. A na koniec zostawiłam mój burz pomidorowy. Cały ten stół to są pomidorki. Widzieliście, jak pikowaliśmy. Widzieliście, jak sadziliśmy, sialiśmy z nasionek. W zależności od odmiany, każda ma specyficzne liście do danej odmiany. Te są wyjątkowo różne. Tutaj mam numery napisane i lista w domu, jaki to pomidorek. Bardzo ciemne liście, widać, że mają się dobrze. Łodygi grube. Zobaczcie, co jakiś czas otwieram i wietrzę, żeby miały taką wentylację. Ruszam rękami, pokazywałam też Wam na szorcie. Z taką gracją, z delikatnością, żeby nie połamać, ale żeby ruch te liście miały. To jest taka imitacja wentylacji, również pomagająca. Tutaj na przodzie jest kilka mniejszych, to jest jedna odmiana. Bardzo są niskie, nie są wyciągnięte, rosną pięknie, ale troszeczkę w innym tempie niż reszta. Tak prezentuje się mój tunel na tą chwilę. No i teraz tylko wysyłamy modły, żeby była w miarę pogoda, żeby ruszyć z tym w pole, bo jak tylko tutaj się to poroznosi w pole, poznikają te rozsady, to startujemy z pomidorkiem w grunt do tunelu. Nie będę stosować donic, nie stosowałam w zeszłym roku, w tym roku również nie. Pójdą po prostu w te grządki. No i wtedy zacznie się zabawa. Póki co chodzę tutaj, dopilnowuję, podlewam, dopieszczam i czekam. Czekam z utęsknieniem, aż tutaj trafią, będę mogła je podwiązać i prowadzić. A na tą chwilę to tylko wchodzę tutaj właśnie, pocieszam oko, pracuję przy nich w tunelu i wypatruję pogody, bo ileż można w takim zimnie siedzieć. Buziaczki kochani, wspaniałego dnia i do następnego.